Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmę się przetestowaniem zestawu akumulatorów, który w poprzednim odcinku testowaliśmy za pomocą falownika. Tylko tym razem zrobimy to przy pomocy takiego oto obciążenia elektronicznego. Spróbuję sprawdzić, jaką faktycznie sprawność ma falownik i ile tak naprawdę zostało pojemności w tej baterii. Przypomnę tylko, że baterie mają już 14, zdaje się, 14 miesięcy. Były używane w trybie typowo zasilania awaryjnego, więc nie miały okazji jakoś bardzo intensywnie pracować. Natomiast z poprzedniego filmu wyszło mi, że ich pojemność dosyć drastycznie spadła. Także pomijmy teraz falownik, spróbujemy pominąć tą zmienną i spróbujemy zbadać pojemność akumulatorów bezpośrednio, podłączając je do obciążenia z pominięciem tego chińskiego falownika. No dobra, zapraszam w takim razie na film, przenosimy się do kotłowni, także bierzemy kamerę i działamy. Jesteśmy na miejscu. Zaczniemy od tego, że odłączymy falownik od zasilania, przełączymy go na bypass. Następnie odepniemy całą baterię od falownika, podłączymy do niej nasze obciążenie elektroniczne, no i rozpoczniemy test, zobaczymy jak pójdzie. No to robię. Wszystko gotowe. Obciążenie elektroniczne podłączone, wskazuje już napięcie, które mamy na baterii. Akumulatory zostały odpięte od falownika, są podłączone na krótko, prosto do obciążenia. Zasilanie moich obwodów wchodzi w bypassie, omijając falownik. Falownik jest całkowicie wyłączony obecnie, także możemy rozpoczynać test. Zaraz ustawimy wszystkie potrzebne rzeczy na obciążeniu i startujemy z testem. Wszystko już podłączone, więc możemy konfigurować powolutku to obciążenie elektroniczne i startować z testem. Wybierzmy sobie tryb testowania baterii na początek. Prąd. Z tego co pamiętam z poprzedniego testu, z poprzedniego filmu, średni prąd rozładowania, który generował falownik, to było 14,4 ampera. Zakres ustawiamy 40 amperów. V-stop, czyli napięcie, przy którym ma zakończyć się test, ustawimy na taką samą wartość jak ustawił falownik, czyli 21,1 V. Przy tej wartości zakończy się test baterii.
No i co? W zasadzie mamy ustawione wszystko. Startujemy. No dobra, czemu nie działa? No, niestety musiałem obniżyć prąd, bo nasze obciążenie elektroniczne chciało wystartować w trybie bateryjnym dla prądu większego niż 11 amperów. No także zostawiamy na takim. To jest troszeczkę mniejszy niż ten, który był pobierany przez falownik, natomiast no niestety nic na to nie mogę poradzić. Przy większym prądzie test się wyłącza. Więc zostajemy przy 11 amperach, badamy pojemność akumulatora. Test zakończony, zobaczmy ile wyszło. No nieźle, 4,2 kWh, 175 amperogodzin pojemności. Czyli no, wynik znacząco inny od tego, który pokazał falownik. Czas na podsumowanie naszego testu. Mam tu na ekranie odpalony screenshot z wyniku końcowego testu naszego obciążenia elektronicznego. Na wstępie może wyjaśnię, dlaczego nie udało się ustawić tego maksymalnego prądu, który planowałem na początku ustawić, żeby test był jak najbardziej zbliżony do tego, co mieliśmy ustawione w poprzednim filmie, co testowaliśmy w poprzednim filmie na falowniku PS3K. Okazało się, że obciążenie elektroniczne, którego używam, to jest Rigol DL3021 i maksymalna moc tego obciążenia to niestety tylko 200 W. Przy ustawieniu, które się udało odpalić, 11 amperach, no to łatwo przejść, dość mocno przekroczyliśmy maksymalną moc, którą to obciążenie może obsłużyć, no ale się udało. No. Lepszego przybliżenia do tego, co generował falownik, nie udało mi się osiągnąć, gdyż tylko takim sprzętem dysponuję. Natomiast myślę, że wynik
był na tyle zbliżony, że może nam pokazać jakieś realne dane, jakieś rzeczywiste wyniki. No i co zarejestrowało obciążenie elektroniczne? Czas testu to prawie 16 godzin bez 2 minut. W tym czasie udało się wyciągnąć z baterii ponad 4,2 kWh energii. Zarejestrowana pojemność baterii w tym czasie to 175 amperogodzin, czyli de facto 25 amperogodzin mniej niż pierwotna pojemność tej baterii, bo to są 4 akumulatory, przypomnę, 100 amperogodzin, 12 V połączone szeregowo, aby uzyskać 24 V, czyli takie napięcie, jakie przyjmuje falownik PS3K, i połączone równolegle, aby zwiększyć pojemność do 200 amperogodzin. W tej chwili mamy 175, czyli tak naprawdę 1/8 pojemności już nam odeszła. Przełączę się tutaj jeszcze na chwilkę na Grafane, aby przypomnieć, jak wyglądał wynik testu przeprowadzonego na falowniku. Tamten test wykonywałem już chyba 2 tygodnie temu, więc poszukajmy tutaj w wynikach. Przybliżymy sobie ten kawałek, następnie troszkę bliżej i spróbujmy złapać dokładnie ten czas, kiedy test był wykonywany. Dobra, mamy 21,1 napięcie końcowe, przy którym falownik już się wyłączył. W tym czasie wyciągnęliśmy z baterii według falownika 3,54 kWh. Dodałem tu jeszcze wykres prądu rozładowania akumulatora, który też falownik rejestruje. No i tak jak wcześniej wspominałem, 14,4 A to jest średni prąd, który był pobierany przez cały okres testu z baterii. Prąd maksymalny tutaj w piku raz się wydarzył o 22:40, czyli pewnie włączyliśmy dość dużo świateł, bo była już noc i wtedy wyciągnęliśmy 23 ampery z baterii. Takiego prądu oczywiście na obciążeniu nie udało się odwzorować. No i minimalny prąd to jest 11 amperów, czyli pewnie w nocy, kiedy działała tylko automatyka, a wszystkie światła były już wyłączone. No i dobra, zrobiłem sobie tutaj małego Excela, który porównuje te wartości, które udało się zarejestrować w obydwu testach. I mamy tak, średni prąd pobierany z baterii przez falownik 14,4, przez obciążenie elektroniczne to było 11 amperów, maksymalny prąd falownik 23, obciążenie 11, bo tam było to stałe, stabilne, nie było żadnych pików, nic się w zasadzie nie działo, było stałe obciążenie. No i najważniejszy parametr, energia pobrana według falownika, zaznaczam według falownika, bo dane, które przedstawiam dla falownika, to są dane, które on sam zbiera, tak, które on sam rejestruje i podaje przez interfejs, przez który można się do niego podłączyć. I to było 3,54 kWh, podczas gdy akumulatory podłączone bezpośrednio do obciążenia elektronicznego dały aż 4,23 kWh energii. Jak sobie to przeliczymy, to wychodzi, że sprawność falownika to tylko niespełna 84%. To jest dosyć niski wynik. Spodziewałem się bardziej, że będzie w okolicach 90%. Co to oznacza? 84% oznacza to, że 16% tego, co załadujemy do baterii, falownik tak naprawdę odda pewnie w postaci ciepła, tak? Czyli zmarnuje nam 16% energii, którą do akumulatorów załadujemy. To jest dość moim zdaniem dość niska sprawność, no ale
falownik kosztował 900 zł i jest z AliExpress, więc myślę, że nie ma się też co spodziewać jakichś cudów. Natomiast co do samych akumulatorów. Pojemność początkowa tych akumulatorów ponad rok temu, kiedy je kupowałem, to było 200 Ah. W tej chwili zmierzona pojemność wynosi 175 Ah, czyli mamy spadek w wysokości 25 Ah. Data uruchomienia tych akumulatorów to jest luty 2020. Obecnie mamy lipiec 2021, czyli 17 miesięcy już te akumulatory są w użytku. Mówiąc w użytku, dodam tylko, że akumulatory są wykorzystywane w trybie czysto buforowym, tak? Nie korzystamy z nich w żaden sposób aktywnie, są tylko zabezpieczeniem i w czasie tych 17 miesięcy takich przerw w zasilaniu było, podejrzewam, około, nie wiem, kilkunastu, może 20. Było też kilka testów, które ja sam przeprowadzałem, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. I to w zasadzie tyle. I mimo to, że w zasadzie akumulatory leżą i czekają, straciły 1/8 swojej pierwotnej pojemności. No ale cóż, są to akumulatory AGM, więc trzeba było się tego spodziewać. Jak sobie przeliczymy te 25 Ah na 17 miesięcy, to wychodzi, że 1,47 Ah każdego miesiąca akumulatory straciły swoją pojemność. Oczywiście ten spadek pewnie nie jest taki liniowy, tak? I przeliczenie w ten sposób pewnie obarczone jest dość dużym błędem. No ale myślę, że jest to jakieś przybliżenie, na którym możemy się oprzeć, tak? Mając na uwadze, że jest to tylko przybliżenie. No więc jeżeli przyjmiemy sobie ten spadek miesięczny na poziomie niecałej 1,5 Ah, to spadek do połowy pojemności akumulatorów zajmie im 68 miesięcy, co w przeliczeniu na lata daje nam 5,67 lat do zejścia do pojemności 100 Ah. No i to jest w sumie chyba wynik, którego się każdy spodziewał, tak? Z tego względu, że no, tak jest liczone, że czas życia akumulatorów AGM to jest około 5 lat i po tym czasie przydałoby się je wymienić. Więc tak to wygląda z akumulatorami AGM. Mam nadzieję, że filmik był dla Was ciekawy i przydatny. Jeżeli temat Was interesuje i chcielibyście zobaczyć więcej filmików dotykających różnych aspektów, na przykład home automation, czy ogólno pojętej elektroniki, czy automatyki, no zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Myślę, że takich treści będzie pojawiało się coraz więcej. Dzięki.